Słuchajcie, najlepsza i najgorsza lokacja każdej grze od FromSoftware. W każdym Souls-like'u. O Jezu. Ciężki materiał, a ja się sam muszę zastanowić nad tym. Pokaż w jakiej on jest formie. Levels. The younger, less Dobra, successful, to są DS-y 1. not quite as hands No i widzicie, tak się kończy, jak stary zaczynasz gadać o Dark Soulsach, nie? Sorry, muszę moją plastikową babę podnieść. Okej. Szkieleta zostawimy. To nie wróży nic dobrego. but still handsome brother in the Soulsborne family. While the eldest sibling, the bosses, usually gets all the attention, in this video we're honoring and dishonoring this integral and vital part of the Soulsborne games. I'm going to be going over each game from Demon Souls to Elden Ring and telling you which is the best and worst area of that game. Dobra. In my opinion, of course. Feel free to disagree. Kurde, Demon Soulsy chyba banalne. Najgorsza lokacja w Demon Soulsach. Mi się wydaje, że to bagno tak naprawdę to jest świat 4, albo... Nie, dobra, wiem. Najgorsza albo bagno, nienawidzę progresji przez to bagno i ten taki protoplasta Blight Town, albo lokacja, w której idziesz do tego niewidzialnego bossa. W sensie nie niewidzialnego bossa, tylko do tego ślepego bossa. Tak mi się wydaje. And by extension be wrong. No hub areas, by the way. Those will get their own video. Eventually. Probably. A Wrap your najlepsza? S2s and let's get into it. Pierwsza jest bardzo fajna, Starting mega with klimatyczna. Demon Souls. Now, I like to end in positive notes, so for each game, we'll be starting with No, the worst Bullet area. Palace Now, before I is tell you which super. is the worst level in Demon Souls, let me clarify something. This list is a mixture of both enjoyment while Ty, no going ale through the kurde, area właśnie to and też jest najważniejsze. Co tutaj bierzemy pod uwagę, myśląc, co jest najlepsze, co jest najgorsze? Mi się wydaje, że ja bym wziął każdy element pod uwagę. Właśnie jak się przechodzi przez daną lokację, jak jest dobrze zaprojektowana, jaki ma design mobów w sobie. Dosłownie każdy pojedynczy element. level design in terms of physical layout, enemy placement, environment, etc. Just because a level is meant to be tough and grueling to get through does not necessarily mean that it's bad. A level or area can be designed to be frustrating, but as long as it doesn't go overboard and is well crafted, can actually be considered good. Zgadzam In my się. eyes, at least. I just wanted to clarify that Tak samo because, bym in do my tego opinion, podszedł. the worst area in Demon Souls is 5-2, aka Okay. the Swamp of Sorrow. To Oh, samo, I'm kurwa, sorrowful, pomyśleliśmy. alright. Sorrowful No jest that I tragiczna ta ever bought this lokacja. game. Okay, look, I meant everything that I said before, but come on. 5-2 is still obviously the absolute worst area in Demon Souls. Tam nic nie ma, ona jest nieciekawa. Chodzisz po tym bagnie, no. The Poison Swamp Nudni level has been done like 100 przeciwnicy, times poison. since the release of Demon Souls, but future Bardzo games mała tweak it in widoczność. ways to at least make the experience less frustrating. For example, Faron Keep from Dark Souls 3 is extremely disorienting and a slog to get through on your first attempt. But on subsequent attempts, you can get through it in like 5 minutes if you know where to go. Nawet szybciej. Blight Town is frustrating, yes, but I Ale actually też ma think it's skipa. pretty good in terms of physical layout. You can also sprint to the boss immediately once you make your way to the bottom, while still having plenty of area to explore if you wanted to. 5-2, on the other hand, does nothing of these. It's almost entirely filled with the swamp, with just a few patches of solid ground that are jam-packed with annoying enemies. If you try to dodge while in the swamp, your character will instead perform an animation that lasts 3 to 5 business days, leaving you very much open to be slaughtered. You can't really rush to the end in subsequent run as the level is linear and also very punishing. It's just overall a really bad time. And to top it all off, you don't even get a good boss fight at the end of it. You get to fight a sentient pile of turds, and then immediately after that, you get to fight some dude in armor in order to kill some chick who goes down in like 5 hits. No. Bad. Easily the worst level of Demon Souls. Nie, no generalnie tak. Progresja przez poziom chujowa, przeciwnicy chujowi, elementy takie unikalne do tego poziomu bardzo mocno irytujące, no i jeszcze brak nagrody w postaci bossa. No i też w sumie w tym levelu nie leży nic na tyle ciekawego, że chciałbyś go eksplorować. Okay, so moving to the best level in Demon Souls, this has to be hands down 3-1, aka the Tower of Latria. Kurwa, ja bym dał Why na is this Bullet level so Palace. good? Well, first of all, the atmosphere. wydaje, że Demon pierwsza Souls does lokacja a jest really good najfajniejsza. job overall in captivating players and immersing them in its world. You really feel like you're going through a castle, mines, the swamps, and this feeling is especially prevalent in 3-1. To faktycznie. You begin your journey through this To są bardzo ciekawe przemyślenia, że Demon Soulsy w fenomenalny sposób oddają główny motyw przewodni danej lokacji. Jak wchodzisz do tej lokacji, to już dokładnie wiesz, gdzie jesteś. map in a cell. The area is dark and dim, you have wretches locked away behind bars, Lovecraftian monstrosities roaming the Ale halls. ja na pewno bym Tower of Latria nie dał tak wysoko jak on, bo wydaje mi się, że w Tower of Latria brakuje
unikalnych elementów dla każdego poziomu, które pozwalają ci w łatwiejszy sposób się po tym poruszać. Wydaje mi się, że w tej lokacji zbyt dużo rzeczy jest do siebie podobnych, przez co łatwo się zgubić w niej. Searching for any soul unfortunate enough to cross their paths. This level is very disorienting at first. No The way you właśnie. get through it is by simple process of elimination. You try to go as far as you can until you find a new key or door that opens, then you might go back, open a new door. 3-1 features a level design aspect that's not that prevalent in Soulsborne games, and especially not in Demon Souls: backtracking. You constantly go back and forth, opening new sections with newfound keys until you make your way to to ja the nie jestem bottom. fanem This czegoś level takiego. rewards exploration too. Or to be more precise, it pretty much makes exploration mandatory. The boss found at the end of this area will keep getting resurrected if you don't find the one responsible beforehand Boss też jest and taki. kill him. Kurwa, ciężko zgadać się o Demon Soulsach w kontekście tego, który boss to jest fajną nagrodą, bo Demon Soulsy nie mają fajnych bossów. I like it when environmental factors affect the mechanics of a boss fight. It feels like I'm rewarded for taking my time to thoroughly explore an area, which is why 3-1 takes the gold medal as the best area in Demon Souls. No to ja bym się nie zgodził. Alright, moving up to Dark... Dobra, DS1. Najlepsza lokacja w Dark Soulsie 1 i najgorsza lokacja w DS-ie 1. Najgorsza lokacja to bez żadnego problemu bym powiedział, że nikt z was nie napisał. Undeadberg na pewno nie jest najlepszy. Zastanawiam się teraz nad najlepszą, bo najgorszą to ja bym dał drogę prowadzącą do Gaping Dragona. Jak ona się dokładnie nazywa? Ale mi z głowy wypadło teraz. Depsy bym chyba dał jako najgorszą lokację. Nienawidzę poruszać się po depsach. Wydaje mi się, że one są tak zaprojektowane, że odnaleźć się w nich to jest katorga. Nie ma tam nic ciekawego. Jest bardzo dużo tanich ganków, bardzo dużo pułapek. Możesz tam dostać kersa. To jest lokacja, do której nigdy nie lubię wracać. A najlepszą lokację, no ja bardzo lubię główny motyw Ashley'ka, no ale no raczej bym nie dał Ashley'ka jako najlepszą lokację. Ja wam powiem, że chyba jako najlepszą lokację to bym naprawdę dał Anor Londo. Uwielbiam Anor Londo, świetne jest. Ale no z drugiej strony Anor Londo nie jest w żadnym stopniu skomplikowane. Więc zastanawiam się, czy nie dałbym po prostu górnej części katedry, tam gdzie się, wiecie, skupia cała interlokacyjność, dosłownie wejście na gargulce. Masz wejście do Andre, masz windę do Firelinka, masz przejście do Undeadberga klasycznego, masz wejście do lasu, masz wejście do Fortecy Sena. Ja bym chyba dał Undead Parish jako najlepszą lokację z DS-ów 1. No i ona jest też taka najbardziej średniowieczna, najbardziej gotycka, ale no jakbym się nad tym zastanawiał, to Undead Parish chyba daje. A najgorsza no to Depsy. No i potem druga najgorsza lokacja, no to Los Izalith. Ale Los Izalith tam jest więcej ciekawych rzeczy niż się wydaje tak naprawdę. Bo w Los Izalith masz w ogóle całego questa cebulowego rycerza, masz te takie odkurzacze, które możesz zabijać i je się farmi tam na konkretnym challenge'u. Jak chcesz ulepszyć broń nie pamiętam, w ogień chyba jak ulepszasz broń, to się ich farmi? Nie w ogień. W coś ja ich farmiłem kiedyś przy jakimś challenge'u. Masz wejście z drugiej strony za pomocą skrótu. Nie, Los Izalith na pewno nie jest najgorszą lokacją. Jest na pewno niedokończone. Nie jest zaraszowane, jest niedokończone, ale jest ciekawe. No to daje Undead Parish jako najlepszą lokację, a jako najgorszą lokację, no to daje Depsy. No, malowany świat, no tam połowę kontentu się skipuje tak naprawdę, jak się to przejdzie za pierwszym razem. Jest okej. Malowany świat to w ogóle była pierwsza lokacja, która została zrobiona w Dark Soulsie. Tam się miało zaczynać Dark Soulsy. Chaos Weapon chyba, no, się farmi w Los Izalith. Level design. You'll know which area is the worst. This level is legendary for bringing tears to most players' eyes. It is so bad that many people consider actually dropping the... It has creatures spitting fire, creatures poison. Let's not beat around the bush. The worst area in Dark Souls 1 is obviously Lost Izalith. It's not Blighttown and it's not... Ludziom się wydaje, że Los Izalith to jest najgorsza lokacja, bo idą jedną drogą, zabijają Centipede Demona, wchodzą na drzewo, zakładają ringa i biegną do Bed of Chaos. I ludzie całkowicie zapominają o drugiej części Los Izalith, którą widać dopiero wtedy, gdy się robi triple randomizery i masz fog randomizera zainstalowanego, bo ja tam wiele razy biegałem, zbierałem te przedmioty, robisz tam faktycznie kilka questów, ten związany z cebulowym rycerzem, farmisz tam Chaos broń, gdzie ci się zapada ziemię. Ja jestem pewny, że 90% z was to nawet nie widziało drugiej części Los Izalith, nie? Nie zgodzę się. No Depsy są w chuj gorsze. Blighttown is a... I okej, no Lost Izalith jest bardziej niedokończone niż Depsy, ale Depsy są gorszym tylko no znowu, no Depsy nie są źle zaprojektowane, ale uważam, że Depsy są w irytujący sposób. To get through, yes, it's a frustrating map filled with frustrating enemies, and yes, you will probably die like 20 times on your first playthrough, but Lost Izalith is far worse than Blighttown due to one simple fact. It has god-awful design. Seriously, from start to finish, this area is just
bad. I like the fact that killing the first boss makes the lava disappear. It's cool when bosses are tied together with the environment of an area. But other than that, this level is awful. The areas here are big, devoid of any meaningful rewards or design, and are filled with tough enemies for no apparent reason. Seriously, who's ever going to bother fighting all these things? It's not like you get anything out of it. Several parts stretch out for no reason at all. The second half of the map is filled with lava, so you absolutely need to equip a specific ring to pass through it. Which is just annoying, especially considering that you only get 2 ring slots in Dark Souls 1. There's no rhyme or reason behind the design of the majority of this map. And to top it all off, you get to fight the worst boss of this game, and arguably of the entire Soulsborne franchise, at the end of this area. There's a reason why Lost Izalith turned out this terrible though. Many of you are probably aware of the difficulties in production of Dark Souls 1, specifically regarding the second half. It's generally understood that Dark Souls' second half was designed in a rush due to time constraints. It's also possible that the devs chewed on more than they could swallow and were overly ambitious about Dark Souls' world design, especially with Lost Izalith. So due to these time constraints and other factors like using a jaggy game engine, ale ta część ruin Lost Izalith jest mega fajna. we instead got the worst map in the entire game and an overall steep drop in quality in the second half of the game, especially from a level design perspective. And on that note, moving on to the best map in Dark Souls 1, which should surprise no one, Anor fucking Londo, baby. It's generally agreed upon that Anor Londo was both the metaphorical and literal peak of Dark Souls 1 world design. Ale jakbyśmy się tak zastanowili, no Anor Londo co jest takiego w Anor Londo? Wchodzisz tu, masz jeden kurwa długi most, przejście do katedry i tyle. Anor Londo jest strasznie mało lokacją tak naprawdę. Tam nie ma jakiejś interlokacyjności, tam nie ma, wiesz, takiego żadnego konkretnego szczegółu, tam nie ma się gdzie zgubić. No i obraz, znaczy jest ładne, no ale to nie jest jakaś bardzo szczegółowa lokacja w porównaniu do tego, co oni robili w innych, no nie? Londo represents the very end of the first half of the game and is obviously an area that received a massive amount of attention and love from the developers. Anor Londo is an extremely important area in terms of lore. This was the capital of the land of the gods, a pivotal race of beings in the world of Dark Souls. Anor Londo has all the hallmarks of a fantastic level. It's linear-ish in its design, in that there is more or less a main path, which however frequently diverges into many different optional and even hidden sections. You can find the hidden bonfire in Gwyn's tomb, and can even fight a hidden boss fight there by taking the correct steps. You can make your way downstairs in the massive building and even enter the painted world of Ariamis. You can open shortcuts, break illusory walls. There's so much density and potential for exploration in this area. The enemies are mostly well placed and the difficulty is challenging, but doesn't feel frustrating. Well, ale z drugiej strony ja też podałem Undead Parish. Co ma Undead Parish takiego? Łączy kilka lokacji w sobie, a też jakiś skomplikowany nie jest, nie? Więc no, takie listy zawsze będą bardzo mocno subiektywne i tak w sumie jak teraz patrzę na to, co mówisz, się zastanawiam, czy Anor Londo na papierze, jakby je rozpisać, czy nie będzie zawsze lepszy od Undead Parish. I w sumie sam się przekonuję właśnie. For that one section, but come on, that's a classic. At the end, you get to fight one of the best bosses in the game. Anor Londo even hosts a dark secret. Właśnie, a secret that, if you actually pay attention to the story, makes perfect sense. See, the era of the gods has long since passed. Gwyn desperately wanted to keep the Age of Fire going, so he tried everything he could to rekindle the first flame. But the reality is that the era of gods is very much over. The majestic, sprawling Anor Londo you find in the game is actually a facade. If you attack Guinevere, daughter of Gwyn, in her chambers, it's revealed that she's nothing but an illusion crafted by Gwyndolin, son of Gwyn. The entirety of Anor Londo reveals its true nature as a decrepit, abandoned place once this illusion is broken. And that, my friends, is what I call good world building. Anor Londo is undoubtedly the best level in Dark Souls 1, and as much as I'd like to put Ash Lake in the top spot, it really can't be anything other than Anor bardzo Londo. takie podobne przemyślenia. Dark Souls 2 is DS2, najgorsza lokacja, no to Gutter, 100%. Jak wchodzę do... Nie, co pierdolę. Gutter to jest Shrine of Amana. Shrine of Amana i nawet się nie zastanawiam. To jak chujowy jest Shrine of Amana, to dowiadujesz się dopiero na randomizerze. Polecam zobaczyć u mnie, jak wygląda randomizer z Shrine of Amana. To jest masakra, no nie? Shrine of Amana, największy rynsztok. Renifery to jest chuj przy Shrine of Amana, nie? A najlepsza lokacja z DS-ów 2...
Co jest najlepszą lokacją w DS-ie 2? Zastanawiam się w sumie. Ciężko, stary. Nie można podać moduli, są wykluczone. Zastanawiam się w sumie, co podać jako najlepszą lokację w DS-ie 2. Nie, Drang Lake nie lubię. Pokaż. DS2 Locations. DS2 All Locations. Aż zastanawiam się. Dobra, wiem, co lubię. Z pająkiem na pewno bardzo lubię lokację. Drang Lake nie. No ja wam powiem... No tak patrzę na to. Może faktycznie stary Lost Bastille? To jest fajniutka lokacja. Dużo tam jest rzeczy, dużo przejść z kilku miejsc. Do niej można faktycznie się dostać. Lost Bastille na pewno byłoby jednym z moich typów. Chyba Lost Bastille bym dał jako najlepszą lokację, a Shrine of Amana jako najgorszą. Lost Bastille ma dużo przejść, fajnie wygląda. No, Lost Bastille, totalnie. Nie zastanawiałem się w sumie nigdy nad najlepszą lokacją w DS-ie 2, Lost Bastille. 100%. Chyba nic innego mi nie przyjdzie do głowy. Is up next. You heard of Dark Souls 2? Some people are not that fond of it. Now, let's be honest. There's a host of bad levels to choose from in Dark Souls 2. From a cave filled with poison shooting statues z kartonu, ale wszystkie lokacje w DS-ie 2 wyglądają jak z kartonu. To a keep filled with 3 times the amount of enemies it should have, to another cave filled with poison shooting statues. But I think we all know, without a sliver of doubt in our minds, which area is the worst in Dark Souls 2. It is obviously the frigid outskirts from the crown of the Ivory King DLC. Now, this level might not have poison sword. Ja nie dałbym tego levelu jako najgorszy. W sensie, okej, on ma tragiczny design, ale prawda jest taka, że to jest całkowicie, ale to całkowicie opcjonalny poziom. Ja go zrobiłem raz w życiu i jest tak zły, że nie zamierzam do niego nigdy wrócić. No chyba, żeby mi ktoś zapłacił. W normalnej formie nie wracam do niego. Bumps or 10 million enemies or annoying traps, but it does have something that's much worse. Reduced visibility. The whole gist of this level is that there is a constant raging blizzard that reduces your visibility to a significant margin. There are almost zero landmarks for you to use to navigate your way around this map. And, you know, just in case you thought, alright, I'll just pick up a random direction. Takim rozumowaniem wychodzi na to, że ziomek ma rację, no. And start running. I'll probably end up somewhere, right? The game makes sure to remove that tiny last sliver of hope from your grasp by adding enemies that will assault you periodically. Obviously, you have to deal with them, which naturally screws up your whole sense of direction. Seriously, who came up with this crap? I'm just curious for a name. I'm not gonna hurt them, I swear. I just want to point out that someone actually designed this, and then, presumably, a group of adults with functioning brains saw it and said, yeah, looks good, put it in the game. You wanna know just how bad this area is? I never actually finished it. To date, aside from the Chalice dungeons and some random smaller bosses in Elden Ring, the King's Pets are the only Soulsborne boss fight that I have never tried. I would like to fight them for video footage, but I won't. Koleś zrobił wideo o najgorszych lokacjach i w sumie jego najlepszym argumentem jest to, że lokacja jest tak zła, że nawet nigdy nie podszedł do bossa w niej. Nie ma się co dziwić. No ja raz I'm not subjecting myself to that torture again. I tried it once, couldn't go through this slog of a map. That's it. Worst area ever. Moving right along to the best area of Dark Souls 2. This was a tougher choice than the worst one. Dark Souls 2 has some very good levels. Drang Lake Castle, Broom Tower. Ale właśnie to są lokacje, które ładnie wyglądają. Tower of Flame. But I think the cake here should go to Frozen Elysium Lois. It's really ironic how the... Ale to jest lokacja, która zmusza cię do znalezienia tych 3 albo 4 rycerzy. Progresowanie przez nie jest po prostu irytujące, bo to nie jest lokacja, którą musisz przejść. To jest lokacja, kurwa, jak survival horroru, gdzie musisz 4 elementy kliknąć. Worst area and best area of Dark Souls 2, in my opinion, are basically right next to each other. Elysium Lois is a fantastic and, dare I say, revolutionary area for the time. Not only is this map... Nie musisz ich teoretycznie szukać, ale oni są tak po drodze, że przejść przez tą lokację, no już robisz ich przy okazji, no nie? Okej, możesz tam sobie pominąć jednego albo 2 i też nie będzie zbyt dużego problemu, tak mi się wydaje, jeżeli nie, bo ich 4 można mieć, nie? Jakbyś ich nie miał wszystkich 4, ale ja tam zazwyczaj jednego skipuję, jest ten jeden w tej takiej wieży obok, no nie? Którego nie biorę, ale nie, ta lokacja jest za długa, mam wrażenie, i to jest dojście do jednego bossa, and expansive with multiple levels of verticality, but it also transforms over time. By progressing the story of the DLC, the ice in several key locations will melt, revealing new paths.
This adds a nice layer of backtracking to this map as you get to explore and learn właśnie to it jest for za a dużo second time. backtrackingu, mam It also wrażenie. ties in with the final boss fight of the DLC, the Burnt Ivory King. jest chujowy. By exploring this area, you can find 4 Knights of Elium Lois that will Czterech, aid you no. in the final fight. Again, providing a great reward, amongst others of course, for thoroughly taking your time to explore the map. Hats off to FromSoftware for this one. It was an amazing map for its time, and for me, the best map in Dark Souls 2. Bloodborne is up next, and unlike all Bloodborne. Najlepsza lokacja. No najgorsza lokacja to chyba las, gdzie nie wydaje mi się jeszcze, żeby las był tak zły, a najlepsza lokacja, no to chyba Jarnam po prostu, wejściówka. Fenomenalna jest. Uwielbiam wracać do Bloodborne'a, uwielbiam tą całą pierwszą lokację wyczyścić. Czy jest coś takiego, gdy gram w Bloodborne'a, że mnie irytuje tak bardzo? Wioska rybacka nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. No zastanawiam się. previous titles so far, I don't really have a level that stands Nie out as wiem. being really awful in my No właśnie, też mam takie wrażenie, że Bloodborne nie ma takiej lokacji, która jest jakaś bardzo, ale to bardzo zła. No, las jest trochę irytujący na początku, ale na dłuższą metę, jak znasz jego układ, to właśnie doceniasz sposób, w jaki łączy ze sobą wszelkie inne lokacje. head. At the end, it boiled down to 3 areas. Dobra, wiem. Wydaje mi się, że jak musiałbym wytypować najgorszą lokację, to jest właśnie lokacja, która prowadzi do, nie Ebrietty, tylko tej. Ja dzisiaj mam jakąś totalną pustkę w głowie, nie? Ja muszę usiąść zaraz do grania, bo ja nie nadaję się dzisiaj do komentowania. Damygdali, to bym chyba dał. Jak ona się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam, stary. To jest Nightmare coś tam. Nightmare's Mensis? Nie. The Forbidden Woods, Yahar Gul, the Unseen Village, Nightmare and the Frontier. Nightmare Frontier. Dokładnie. Yahar Gul is probably the one that pisses me off the most. Jargul jest już takim dodatkiem lokacji, który masz wrażenie, że mógł być trochę ściśnięty, mogłoby być go trochę mniej. Jest już na takim etapie gry, gdzie ty chcesz po prostu raszować tych bossów, więc to jest ten moment, który może trochę zirytować, bo to takie pierwsze przejście do momentu, aż zejdziesz do tej drugiej lampy, jest irytujące, jest tam dużo biegania. To bym się zgodził, ale wydaje mi się, że chyba Nightmare Frontier jest gorszy. Tam jest zbyt duża ilość biegania, to jest bagno. Ej, ale co jest ciekawe, zobaczcie, na samym początku materiału powiedziałem, że takie tier listy są bardzo subiektywne, bo są i tutaj nie ma co z tym dyskutować, ale finalnie do bardzo podobnych przemyśleń się dochodzi. Enemies Dzięki are, Ships. as well as the fact that you have the fucking amygdalas constantly shooting at you. No, But tak. I have to admit that the level features some cool concepts like well-placed hidden areas, and the fact that you can get here No nie, much to earlier obie lokacje mają bardzo dobry design finalnie, mam than when wrażenie. you're supposed. One po prostu mogą być trochę irytujące w gameplayu, są trochę rozciągnięte. Wiecie, to jest lokacja, w której jakbyś dosłownie miał jakieś skipy, takie bardzo mocne, to by nie były problematyczne. The Nightmare Frontier never Bo te obie lokacje są rozciągnięte i tak w takiej formie, że 3/4 tej lokacji nie widzisz na każdym kolejnym playthrough. bothered me that much personally. Don't get me wrong, it's not fun, but it's linear enough and has enough shortcuts for me not to get too frustrated, To pre-watch materiału. which leaves the Forbidden Dokładnie, stary, mówię to samo, co ziomek. Woods as my choice for the worst Nie dałbym Bloodborne area. Forbidden Woods. To be Ja more bym dał chyba specific, Nightmare I'm Frontier. referring to the second/bottom half of the Forbidden Woods. The first half I actually find to be fairly enjoyable. Yes, you have some annoying enemies as well as traps, Dulas. but for the most part, it was fine. But the second sensowna half is ocena. another story. There's 2 reasons why this level sucks: the enemies and the visual design. Jest bardzo mało takich indykatorów, na podstawie których jesteś w stanie podjąć decyzję, gdzie jesteś. No jest tak z dołem lasu. To jest raczej lokacja, której się uczysz na pamięć. Plus jest taki, że ją robisz zawsze, przez co znasz ją dobrze na pamięć. Enemies found here are mostly giant snakes and snakeheads, both of which are very tough and annoying to deal with enemies. The area is absolutely crawling with them too. Ale las jest bardzo dobrze zaprojektowany, on ma multum przejść. To pod względem designu, to ta lokacja jest dobrze zaprojektowana. The visual aspect of this area, as well as its layout, also makes it very easy to get lost in. Did I already go this way, or is this a slightly different path from the one that I took 5 minutes ago? The fact that most of the enemies here are the same also doesn't help with gaining a sense of direction. This is a confusing maze of trees and snakes, which is why it's my pick for the worst area in Bloodborne. Now, as for the best area in Bloodborne, we have a few options to choose from. Kenhurst Castle is a fantastic optional level, and the fact that it's Bardzo, hidden and you no, actually need to przepiękne work a little jest. bit to find it I makes też it ma ciekawe skróty, takie jak Fanor Londo, nieoczywiste, nie? all that more memorable. It also has a great boss at the end of it. The research hall from the DLC is also another Nie standout lubię tej area, lokacji, with the level's osobiście. vertical design and complex structure, Wertykalny again leading poziom. to one of the game's best bosses at the end.
But in my opinion, the title should go to no other than Central Yarnam. To giga obiektywna lista. The very first area of Nie, ludzie grający w Soulsy mają już po prostu, wiesz, takie obrażenia zadane na mózgu, że wszyscy funkcjonują tak the samo. game and possibly the greatest starting area in any Soulsborne game. While starting locations in the Soulsborne games tend to be more linear and straightforward, usually to give the player a chance to get used to the game's mechanics, Central Yarnam takes a different approach. While not super big in size, the appeal of Central Yarnam comes from its density and diverging paths. There are several sections in the map where you can take alternate routes. Break some boxes here and land in a different part of the map. Then go to the left to head back to the lamp, or go right to head inside a huge building. Then find your way to the sewers. Good, you're here. You can take a ladder up or keep exploring the sewers. Oh, what's that? Another ladder you can take. And don't forget that there was a different path altogether that you could take. Central Yarnam represents the best aspect of FromSoftware level design. Dense, complex areas that seem smaller than what they actually are. Areas packed with secrets and hidden paths. It's a fantastic area, it hosts 2 bosses. What more could you ask of it? It's my pick for the bardzo best fajnych area bossów in ma. Bloodborne. Time for Dark Souls 3. And DS3, najgorsza lokacja, stary. Albo bagno, ale bagno możesz przebiec szybko, to jest jego plus. Katakumby Kartusa, albo to z jailerami, albo jail, albo katakumby, albo bagno bym wytypował. Nie ma chyba. Właśnie Irritable Dungeon, katakumby, albo bagno. Nic innego mi nie przychodzi do głowy. A najlepsza lokacja, DS3 mają jakieś fajne lokacje? Nie no, najlepsza lokacja w DS3, najlepsza lokacja w DS3. Nie wiem, czy bym katedry nie dał. Katedrę bym chyba dał. 100% katedra. I know what you're thinking. Myślimy bardzo Faron podobnie. Keep, it's obviously the worst level. Faron Keep is definitely the worst one. Faron Keep is horrible. Faron Keep, Faron Keep. Look, if I were making this list purely from the perspective of a brand new player, then yes, Faron Keep would be the Plusem worst one. Faron Keepa It's jest to, że extremely go można disorienting, przebiec. it's a massive pain Bardzo to szybko. get through. Ale na przykład na randomizerze Faron Keep ma multum itemów, dlatego jest fajny. Finding the 3 bonfires as a first-time player is like telling a TikTok-obsessed 15-year-old kid to find his way home by following the constellations. But once you actually learn to navigate Faron Keep, this area isn't that horrible. It's still really bad, but it's also full of loot and you can get through it in like 3 minutes To same przemyślenia. if you know where to go, and you can equip a dagger to get through the deep swamp quickly. No, my choice for the worst area in Dark Souls 3 is actually the Consumed King's Garden. I can describe this level in one simple word. Przecież to jest malutki poziom. Pointless. Utterly and completely pointless. Seriously, To jest jeden wielki prostokąt. what's the point of this area? It's just a swamp filled with Nie, dobra, teraz to pierdoli typ. pools of man enemies and titanite chunks. It's barely even an area. The only other feature it has is the shortcut back to the starting point and the elevator which you can use to get above the knights at the end. That's it. That's the extent of this area. Soulsborne też nie levels znam are go, ale supposed to be pierdoli, an no. experience. You're supposed to want to explore them, find out their secrets, and fight your way to the boss at the Nie end. no, ty miał do wyboru dungeon, katakumby, bagno i wybrał lokację, która trwa 30 sekund, jest jednym wielkim prostokątem. At least you do that in Faron Keep, however begrudgingly. But here, who in their right mind is going to spend time in this level? You just rush through, grab Ale tu nawet jakbyś chciał spędzić czas, to jest lokacja na 5 minut, all the żeby ją full titanite chunks you sklirować. need and then immediately head to the boss. It's a pointless map that honestly should have been either reworked or scrapped altogether. There's plenty of titanite chunks in Lothric Castle. So, the Consumed King's Garden is my pick for the worst area in Dark Souls To nie 3. zgadzam Now, się. as for the best area, well, it will make sense for me to pick Irithyll. It was even included in my list video for the top 10 best Souls areas that I made a few months ago. But I've grown since that time. And while I think that Irithyll is fantastic, both in terms of aesthetics Irithyll ma- and level design, Irytyl, główna droga przez Irytyl jest zbyt długa i zbyt nudna, mam wrażenie, że jak się powtarza DS3, to tak jak Irytyl wygląda świetnie, tak powtarzanie tej lokacji jest nudne z każdym kolejnym przejściem. it does have some stretches that are, well, kinda empty, which only slightly knocks it down below what is my pick for the best level in Dark Souls 3, the Cathedral of the Deep.
The reason why I chose the Cathedral over Irithyll is because the Cathedral has more verticality and is also Nie, more no lubię zioma, ty cały czas gada o wertykalności. To jest chyba mój jakiś zagraniczny kanał. Daję lajka i dense suba. as an area. It's similar in a way to Central Yarnam, in that you have the central checkpoint that then connects to various parts of the area through various shortcuts. There's tons of diverging paths to take, lots of verticality, tons of different enemies, Wertykalność! lots of hidden paths. Again, like Central Yarnam, the Cathedral of the Deep represents the best aspect of FromSoftware level design, which is why it's my choice for the best area in Dark Souls 3. Chujowa ta wertykalność. Dobra, masz bana i tam napisz na maila, stary, jak przemyślisz. Next up, Sekiro. Yeah, not technically a Soulsborne game, whatever. Sekiro is one of my W Sekiro najlepsze i najgorsza. Najgorsza, nie wiem, czy też jakieś te jaskinie by takie nie były, one są trochę irytujące. Najlepsza, lubię tą lokację, gdzie idziesz do tego rycerza na moście. Właśnie dokładnie to, co on teraz pokazuje, tą lokację bardzo lubię. Ładna, otwarta, z dużą ilością dachów, po których można poskakać, ale nie pamiętam, jak ona się nazywa, no nie? favorite from software games when it comes to map exploration. The fact that you can jump opens up a lot of possibilities for exploration that didn't exist in the Soulsborne games, especially regarding verticality. The grappling hook also opens up a lot of new avenues. While Sekiro doesn't really have that one horrible map like many other From Software games, I think the choice for the worst map isn't that difficult. Really, it came down to two options, Mibu Village and Sunken Valley, specifically the Gunfort. You all know the gist of the Gunfort. You have oczywiście, Gunfort najgorszy. I to potem prowadzi jeszcze do jaskini. 100% racji. No. snipers pummeling you with machine gun fire from 50 yards away, and you can do nothing about it. All you can do is try and avoid the gunfire Yes, until you physically reach the enemies and exact your revenge. It's just a bad experience overall, but at least the rest of the area isn't too bad. Mibu Village, on the other hand, which is my choice for the worst map in Sekiro, kinda just sucks all around. This is a classic From Software map that is filled with enemies and thus incentivizes you to rush through it, grabbing all the important items in your way and not taking your time to explore, which is exactly the opposite of what I like to do and what a map should incentivize. The villagers here will endlessly respawn unless you kill them in a specific way, such as a death blow, which only adds to Sekiro, nie wiem, mało wiem, nie lubię się wypowiadać za bardzo na temat Sekiro, bo ja tą grę, nie wiem, przede ile z 10 razy, kurwa, the może frustrating aspect of you not being able to take your time and explore the area, which is a shame since I think this level looks pretty good czuję się visually. pewny w It sets Sekiro. an unsettling and even rotten atmosphere. In this sense, I suppose having zombie-like enemies fits as a thematic choice, but from a gameplay perspective, I hate it. The only silver lining is that you could get through this level very quickly if you wanted to, which is exactly what ends up happening every time I replay Sekiro. W ogóle mnie randomizer w Sekiro by nie interesował, bo w tej grze, wiesz, nie ma się różnych broni do używania, nie? I have no desire to ever explore this level more than what I have to, and for this reason, it takes the spot as the worst Sekiro level for me. As far as my choice for the best map in Sekiro, that wasn't too much of an issue either. I already picked my favorite Sekiro map a while back when I made the best Soulsborne areas video, so here it is again. The Fountainhead Palace is, in my opinion, the best level in Sekiro Ale ja nie Shadows lubię Die progresji Twice. w nim. Let's start with the fact that this area is Ale on ma tych irytujących przeciwników, co cię spowalniają. Nienawidzę tego, to jest giga irytujące. To ja bym definitywnie dał to z mnichami, co prowadzi built do up małp. from earlier in the game. It's referenced as this mythical, hidden, legendary ładnie place that many wygląda, ale characters progresja spend their przez to entire jest life trying to irytująca. reach. This is an extremely important and pivotal area in the universe of Sekiro. And while this video is mostly about the gameplay aspect of the From Software maps and levels, I mean, come on, you have to give it some points for awesomeness. Now, from a gameplay perspective, this map is the culmination of your journey in Sekiro. You get to run, use the grappling hook, swim, and of course, dive underwater. You'll have to use all of these traversal features to finish the level. The enemies here are tough and dangerous, and you even have enemies that can kill you just by looking at you. The area is huge. You start your journey by going through the houses in the lower part of the palace, which are filled with corridors and enemies. You might also try to take a swim and will instantly be turned into a fried egg. So you proceed to the middle part of the level, where it starts to become much more vertical and you push your way through lots of powerful enemies until you finally reach the asshole that was spamming you with lightning projectiles and kill him once and for all. After that, the waters of Fountainhead Palace are yours to explore. You can dive to find hidden treasure and you can even play hide and seek with a giant fish. In fact, you have to, in order to progress. After that, you reach the top of the palace, where one of the game's coolest bosses awaits.
Yes, I love the Divine Dragon. I said what I said. This area is stunning both from a visual and gameplay perspective, and for that reason it takes this spot as the best Sekiro level. And finally we arrive where all good stories end. Elden Ring. Elden Ring. Najgorsze lokacje w Elden Ringu to jest wiadome. Lokacje prowadzące do Fire Gianta, co też jest bardzo mocno widoczne, jak jest znienawidzona po tym, że jeżeli masz randomizery, to jest tam wyrzucony jeden więcej spring tylko po to, żeby tą lokację całą skipnąć, bo tam jeden skok tak naprawdę, dorzucony więcej pozwalałby na 100% skipa. W tej lokacji nie ma nic ciekawego. To jest najgorsza. A najlepsza lokacja w Elden Ringu, no Elden Ring ma bardzo otwartą mapę, więc tutaj ciężko by było wybierać coś na tej podstawie, więc ja staram się zamknąć mniej więcej względem tych wszystkich zamkniętych map i tutaj o tym myśleć. No i wy mówicie stolica, no albo stolica, albo właśnie Faru Mazula, albo zamek z Godriciem. Kurwa, Akademia. 100% Akademia. Ja pierdolę, przecież za każdym razem jak otwieram drzwi Akademii, to się tym jaram. Akademia i nic nawet innego nie ma podjazdu. Norea Lucaria. Now, Elden Ring is kind of special since it's an open world game, but also features major legacy dungeons. At first I thought I'd split them and choose a best and worst member for each, but it turns out there's not any major legacy dungeon that I really dislike. Most of my disdain when it comes to Elden Ring's areas comes from certain overworld locations, so I'm just gonna pick whichever I want, either from an overworld location or a major legacy dungeon. Thanks for understanding. My pick for the worst area of Elden Ring is the mountaintops of the giants. I've said this before, Elden Ring is probably the FromSoftware game that I've replayed the most. Well, it and Dark Souls 3. And every time I replay this area, I die a little bit on the inside. But why this map? Why not the concentrated snow, for example? Well, to be honest, I was on the verge of choosing the concentrated snowfield as the worst Elden Ring area. It's also mostly empty and contains lots of tanky enemies that nobody is ever going to bother fighting. In the first half, there's limited visibility, just like a certain other hated FromSoftware area. Ej, ale bez kitu to i wejście do Maleni, gdzie musisz klikać te... Ej, on mnie trochę przekonał, że to może być jeszcze gorsza lokacja bez kitu. I to miasto, gdzie musisz wejść w ten tryb ducha i podpalić te stosy. No. But at least you do have a map and so you can orient yourself. But the concentrated snowfield does have one saving grace, Ordina, Liturgical Town. I actually really enjoyed the small minigame here, even though it wasn't many people's cup of tea. But to be honest, the main reason I chose the mountaintops as my personal worst area of Elden Ring is just plain old bias. I have replayed Elden Ring a lot. Most of these replays were attempts at a challenge, like a Deathless run, which I completed, and a Hitless run, which I still haven't managed to do, but I'll get back to it at some point. And every single time, I would have to get through the mountaintops, which meant several minutes of mind-numbingly boring map traversal with literally nothing interesting happening. Seriously, there's nothing interesting going on here. You have a huge, desolate, snowy area with annoying enemies, an Evergeel, a field dragon, which big whoop, and one smaller legacy dungeon in Castle Sol, which And to top it all off, once you finally get through this absolute slog of an area, you have to fight one of the worst bosses in the entire game. Yes, I hate the Fire Giant. I said what I hate this map so much, it's not even funny. Yes, the concentrated snowfield and the Lake of Rot might be more annoying to get through, but the mountaintops of the giants will always hold a special place of hatred in my heart on account of how tedious they are. And finally, to wrap this video up, the best area of Elden Ring. I was on the verge of choosing Stormveil Castle. Here's the thing, I actually played Elden Ring before playing Sekiro, so the jump thing in FromSoftware games was a novelty for me. And I can't express how amazed I was the first time I played through Stormveil Castle and realized how much the level najlepsze Stormveil możesz też cały skipnąć. To jest bardzo duży plus opened up lokacji, once tak you duże, figured mam out that you wrażenie. can jump to the rooftops. Seriously, I was amazed because I haven't seen that level of freedom of exploration in a FromSoftware level before. Now, in hindsight, after having played Sekiro, it wasn't that amazing, though Stormveil Castle easily remains one of the best FromSoftware levels ever. But my pick for the best Elden Ring level has to go to Leyndell Royal Capital, simply due to the sheer amount of density this area has. This map is packed with buildings, roads, houses. It features several layers of verticality. You can go from the top of tall buildings to the ground to even below ground inside the nasty sewers. It's full of so many secrets. It brings out that feeling of playing Skyrim where you find yourself lost and immersed exploring an area, but in a Soulsborne game.
This is the heart of the lands between and is also the heart of Elden Ring in terms of level design. I remember when Elden Ring first released, after a few days I was discussing with a friend and he told me that he had just finished clearing out Leyndell. Jezu, ja pamiętam na moim pierwszym playthrough, ja nie szczaiłem, że trzeba po tym smoku wyjść na górę i biegałem po lochach, nie? Byłem tak wkurwiony. So I said, cool, you checked out the underground area, right? And his response was, there's an underground area? This is just how packed Leyndell is. It's so easy to miss something, even something as big as a whole other area underneath. And this is why Leyndell takes the spot as the best Elden Ring level, in my opinion. And guys, that is it for this list. And now I bring the question to you. Which are your personal worst and best levels of each Soulsborne game? Make sure to let me know down in the comments. If you want to check out which is the best and worst feature of each... Kurde, ja muszę chyba sam takie swoje tier listy, wiecie, zacząć robić.